Cześć widzowie, zabieramy Was dzisiaj do Salwadoru. Jesteśmy w mieście El Cuco i przygotowaliśmy dla Was test odnośnie pupusas. A co to jest pupusas? Pupusas to jak pierogi dla Polaka, jak kebab dla Turka. Także dzisiaj będziemy testować dla Was wszystkie pupusas, które są w mieście. Google pokazuje mi, że są w zasadzie dwie pupusiarnie w tym mieście. Dwie, czujecie? Ja jak wczoraj tutaj byłem, to chyba widziałem z 10. A jak będzie wyglądać dzisiejszy test? Mamy dla Was 4 testerów. To ja, Alicja, Aleksandra i moja żona, która teraz kręci. A więc tak, zacznijmy od najmniejszych. Ola lat 5, miłośniczka placków, najchętniej tych z czekoladą. Następnie Ala lat 6, półspasowy ninja. Pojawia się, zjada i znika. I na sam koniec rodzice. Olek lat 34, podróżnik dookoła świata. Lubi placki tak jak Johnny Bravo. I została Ania żona. Ale kobiet o wiek się nie pyta, ale zjeść lubi. I będziemy próbować pupusas takie same w każdej restauracji. Jeden klasyczny z serem, drugi chicharron z mięsem i trzeci zapytamy, który najbardziej rekomendują. Może to będzie jakiś hawajski, może to będzie z jakąś fasolą. Po prostu spróbujemy dla Was ten, który polecają w danej restauracji. Żeby przeprowadzić dla Was dzisiaj ten test, jedliśmy zaledwie śniadanie. Jeżeli mamy sprawdzić wszystkie restauracje, no to musieliśmy być głodni. Także chodźcie za mną, bo już żołądek podchodzi mi do gardła. Dlaczego pupusas są takie popularne? Otóż dlatego, że są po prostu tanie i wszędzie dostępne. Chodźcie, pokażę Wam miasto. Idziemy do pierwszej napotkanej pupusiarni. W zasadzie pupusy są przy każdej drodze, w każdym mieście, na każdym rogu. El Cuco to jedno z miast, które znajduje się na wybrzeżu Surf City w Salwadorze, gdzie surferzy próbują swoich sił na deskach surfingowych, a my przyjechaliśmy, żeby trochę zaczerpnąć oceanicznego powietrza. Idziemy sobie przez główną arterię miasta i spotykamy pierwszą pupusiarnię. Oni jeszcze nie wiedzą, że kiedyś będę popularnym testerem pupusas na całym świecie. Ale nic ci im nie mówcie. Chodźcie. Puedo comprar en pupusa. Por favor, uno pupusas con queso, uno pupusa con chicharrón y el mejor es loroco. 3 pupusas, por favor. No, ahí. Gracias. Siadamy. Słuchajcie, zamówiłem dla Was jeden z serem, jeden z mięskiem i jeden specjalny. Chodźcie, usiądziemy, powiem Wam, z czego robione są pupusas. A jest to jeden z najprostszych produktów, jakie możemy spotkać w Ameryce Centralnej, czyli po prostu kukurydza. Robi się go z mąki kukurydzianej, woda, sól, podstawowe produkty. Takiego placka się ugniata, podgrzewa. Z tego co widzimy tutaj na ulicy, panie podgrzewają te pupusas przez bardzo długi czas i kiedy przychodzi klient, po prostu otwierają te pupusas, do środka ładują różnego rodzaju nadzienie i tak powstaje całe pupusas. A ja głupi nie umyłem rąk przed jedzeniem, a umywalka zaraz pod nosem. Dzieci, proszę bardzo, myjemy rączki. Najpierw myjemy żabką brzuszki, później plecki i paluszki. Potem łapiemy paluszki na wędkę, kciuki wykręcamy śrubokrętem, a na końcu nasze paluszki myją żabką brzuszki i płuczemy. Zastanawiam się tylko, skoro umywalka jest na ulicy, to gdzie jest toaleta? Lepiej nie sprawdzać. Una de revuelta. Revuelta, Loroco Morocco. y queso. Na każdym stole powinniśmy znaleźć dokładnie w ten sposób przygotowaną kurtidę, którą nakładamy sobie szczypcami właśnie. To co? Musimy to stestować. Skórka jest trochę chrupiąca, taka mocno podsmażona. Czuć, że jest w tym bardzo dużo oleju. Zaczniemy od tego z serem, ok? To był najbardziej klasyczny z klasycznych. Czuję lekki posmak kukurydzy, dużo ciasta i nic poza tym. Tutaj jakąś dużą ilość soli poczułem. Na pewno jest cieniutkie z obu stron, to trzeba przyznać. Gdy dodamy do tego spróbaczkę, kapusta, wyważona w smaku, trochę ostrawa, bo jest chili, przypomina naszą klasyczną kapustę. To co? Próbujemy tego mięsnego, chociaż mięsa tutaj tyle co kot napłakał. Ten pani trochę przyciągnęła, zdecydowanie bardziej chrupiący. Ola, a to jak smakuje? Trzeba uczciwie przyznać, że mięsa tutaj jest za grosz. W ogóle go nie czuć. Także czuję się lekko oszukany.
Cicerone dostaje od nas 0 punktów, no bo jak można ocenić mięso, skoro tu nie ma mięsa? Ostatni pupusas, czyli specjalność zakładu, podobno najlepsze. Tutaj wyraźnie przebija się serowy smak, ale oprócz placka kukurydzianego i sera nie czuję tutaj za wiele. Znalazłem włosa. Nie wiem, czy to tak miało być. No, jak specjał, to specjał. Trzeba przyznać, że kiedy da się kapustę, to popusas zyskuje całkowicie inny wymiar smakowy. Wszystkie, pomimo że każdy miał być inny, smakują tak samo. Ratuje to surówka, także w moim osobistym rankingu dostaję dzisiaj 1 punkt w 5-stopniowej skali. A wam, dzieciaki, jak smakowały te popuski? To jest 5. To jest 5? Tak dobra jak czekolada? To też jest dla mnie 5. A teraz do gry wchodzi Ania. Bardzo krótkie i strasznie słone. Tu trochę jakby był ser pleśniowy. To jest bardziej wyraziste w smaku. Uwaga. To jest bez smaku. Wszędzie czuć kukurydzę, sałateczkę, spróbujemy. I to jest pupusas. Zupełnie inaczej smakuje. Ale trochę ostre. Więc jeżeli mam być szczera, to dla mnie 2 z plusem. Sprawdźmy inne. Zaraz dowiemy się, ile ta przyjemność nas dzisiaj kosztowała. Puedo pagar? Quanto cuestan? 3,50. Wszystkie pupusa w okolicy zazwyczaj kosztują $1 za popusę. Jedno. Niezależnie od nadzienia. Chociaż znamy takie miasta, że za $1 dostaje się 4 pupusa. Jesteśmy w samym centrum miasta, można powiedzieć, że downtown. Mamy 2 popusiarnie, czy jedną. Tam, gdzie dymi, to też jest popusas. Nie, tam co dymi, to nie popusas, ale tutaj mamy pupuski. Chodźcie. O, i to jest ta, którą widzieliśmy na Google. Pupuseria La Marea 2. Nie miała żadnej opinii, także być może będziemy pierwsi, którzy zrobią tutaj opis tej restauracji. Uno queso, pupusa, por favor. I siadamy i czekamy. Wybrałem chyba najlepszy stolik w restauracji. Tutaj jest napisane no orinar aquí, ze strzałką w dół. Z wiedzy mojego hiszpańskiego chyba oznacza to, żeby tutaj nie sikać, także Tutaj mamy menu. Jedno dla wszystkich. Pupusa, 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 pupusa. Pupusa loka. To jest dla mnie zawsze ciekawostka. Szalona pupusa. Człowiek tu próbuje dbać o linię, a tutaj pupusas, pupusas, pupusas. jesteśmy w samym centrum i mamy najwięcej klientów, muzyka, radość, Nie no, śpiew. klimat jest super. Tak, szczególnie koło tej urynarni. Ale na nasze pupusas czekamy już naprawdę długo. A wiecie, co mówią o tych restauracjach, co się czeka długo? To znaczy, że będzie dobrze. Mamy bardzo duże oczekiwania. Oby nie spanujemy na panewce. Że się przyznamy, że występujemy w roli recenzentów po raz pierwszy, ale sprawia to taką radość, że zaraz tu przyjść, zaraz ocenimy, zaraz tu zjemy, co to będzie, dobre, smaczne, chrupiące, nie chrupiące, atmosfera, a na końcu i tak zapłacimy $2-3, bo to wszystko tyle kosztuje. Wszystkie placki. Ja, oszukuję. Ale to było od najmniejszego do największego, Zaraz, a Ala to zaraz popsuła. próbujemy. Alka, co ty robisz? Jeszcze raz, musimy to powtórzyć. Cięcie. Mamy 3 placuszki, w tym przypadku wszystkie podane na jednym talerzu, nie tak jak wcześniej. Generalnie powtarzalne jest to, że w każdej restauracji podawane są na folii, po to, żeby było mniej czyszczenia, żeby mniej trzeba było myć te talerze. Pierwszy będzie z fasolą, drugi z mięsem, a trzeci na samym dole mamy z samym serem. W tym przypadku nasza kapustka przyszła już na talerzu. Widzę, że uzupełniona jest o duży kawałek cebuli i jakiś chyba ostry sosik. Zaraz będziemy próbować. To co, od którego zaczynamy? Od którego? Ja, bo ja jestem najmniejsza. Dobrze. To potraktujemy jako odpad. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. To jest po prostu kukurydziany placek. Mam nadzieję, że jest właściwie wysmażony. I mamy tutaj po prostu ser. Słuchajcie, na pewno muszę przyznać, że z zewnątrz ten placuszek jest bardzo, bardzo taki chrupiący już w dotyku. Zobaczymy, jak smak. Czuć, że jest lekko przesolone, ale nic specjalnego. Nie mogę doczekać się mięsnego, także przeskakuję szybko do mięsnego. Weryfikujmy, czy w tym przypadku być może dostaliśmy jakieś mięso. No nie, pan nam źle powiedział, bo ten ewidentnie jest z fasolą. Troszkę kapustki. Zwróćcie też uwagę, jaka jest tutaj kultura jedzenia.
żadnych sztućców się nie dostaje, wszystko po prostu do ręki. Pełen minimalizm, tak żeby było mało czyszczenia, mało sprzątania, a maksimum jedzenia. Nie wiem, czy to zasługa surówki, ale ta zdecydowanie przebija się w smaku. Cebulka bardzo fajnie podsmażona, nie przeciągnięta. Wydaje mi się, że jest bardziej chrupiący niż tamten, a przy tym zobaczcie, że naprawdę zachowuje, jest bardzo cieniutki. Być Cześć. może to mięso wieprzowe chicharron wygląda tak wszędzie, ale zobaczcie, to jest po prostu jakaś totalna mielonka. Ma taki bardzo jasnawy kolor, więc nie wiem, co tam jest dodane. Mięska to tutaj proszę szukać. Okej, taki pasztet. Co prawda nie firmowy, bo firmowy jest niesamowity, ale dodając do tego trochę cebulki i kapustki, dla mnie mocna dwójka. Ale równie słabo jak tam. Powiedz mi, Olcia, czy tutaj były smaczniejsze popusas, czy w tej pierwszej restauracji? Tutaj smakuje mięsko 5. A Ala, jak tobie smakuje? Jaką liczbę byś dała? Mięsko 5. No dobrze, zobaczmy, które to było z fasolą. Nie przepadam za fasolą, więc nie będę obiektywna. Bywało lepiej. Dobra, tu mamy które z mięsem. To jest chrupiące, fajne. Chociaż chyba koło mięsa nigdy nie leżało. Szybki test następnego. Tu czuć tylko kukurydzę, nic więcej. Słuchajcie, chodźmy dalej, bo ja tego nie zniosę. Musisz jeszcze powiedzieć naszym widzom, jaką dajesz cenę. Tam było 2+, a tutaj? Tam było 2+, ale tam podnoszę skalę na 3, a tutaj 2. To nie jest tragicznie, ale nie polecam. Słuchajcie, dwie najbardziej popularne pupuserie w mieście mamy już zrobione. Przynajmniej te, które były na goglach. A teraz idziemy na molo zobaczyć, jak smakują tam popusie. $3, płacimy i wychodzimy. Skulpę. O, i to jest mięso. Zobaczcie. W wielu miejscach w Ameryce Centralnej, zanim coś zamówisz, możesz spróbować. W tym przypadku dostałem mięso wołowe. O kur... ale dobre. Gracias. To było obłędne ta wołowinka, którą mi dała. Nie chciałem tam się tak zachwycać przy niej. Mięciutka, chrupiąca, nieprzeciągnięta, cieniutko pokrojona. No po prostu mucho bueno, słuchajcie. Idziemy właśnie na tak zwane molo. Reprezentuję całe zmiany zachodzące w Salwadorze. Zobaczycie to w naszych innych odcinkach z Salwadoru, także serdecznie zapraszamy do oglądania, ale również do subskrybowania naszego kanału, komentowania i zadawania pytań. Od momentu, kiedy przyszedł nowy prezydent, zobaczcie, tutaj idziemy świeżą kostką. Po bokach jeszcze jest chodnik nie do końca zrobiony, ale w samym centrum budują ogromną estradę, jeszcze nie wiem do czego. To, co obserwujemy we wszystkich miastach w Salwadorze, to to, że jest bardzo dużo miejsc, które odżywa, ludzi, którzy prowadzą biznesy, a to wszystko dzięki temu, że gangi zostały zamknięte. Odpowiedź znajdziecie w naszych innych odcinkach, a my lecimy już do naszych kochanych pupusas. Odeszliśmy raptem kolejne 20 metrów, a tu znów pupusas. Hola! No, a teraz mamy odpowiedź, dlaczego tak wyglądają te wszystkie nadzienia. Po prostu to mięso wieprzowe wygląda jak taki paprykarz szczeciński, przynajmniej jeżeli chodzi o kolor. Queso con noroco, ok, czyli jakiś ser. Queso con jalapeño, queso con ajo, queso con ayote. Czyli znajdziemy jeszcze queso z papryczkami jalapeno i 2 queso, których niestety wam nie podpowiem. Być może ktoś, kto zna hiszpański, rozgryzł to. My mamy z samym serem, z kurczakiem i tradycyjnie z chicharron. Idziemy zasiąść do stołu. W oczekiwaniu na nasze popusas sprawdzam, czy przypadkiem ta popusiarnia nie widnieje na goglach i jestem zaskoczony, bo jest. Pupuseria Noa Noa. W tym przypadku, uwaga, 4,8 ocena. Słuchajcie, tu jest tak gorąco, że mam ochotę stać przy tym wentylatorze przez cały posiłek. Jakieś 35 stopni co najmniej. Znów czekamy niebezpiecznie długo, jakieś 15 minut, a sami widzieliście, że proces przygotowywania pupusas to nie jest lot w kosmos. Tym razem nie liczymy na to, że długi czas oczekiwania przełoży się na dobre jedzenie. Wręcz porzuciliśmy wszelkie nadzieje, że zjemy coś dzisiaj dobrego. Oczywiście mówimy tutaj o pupusas. Pollo?
Okej, gracias. Słuchajcie, pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że te pupusy wyglądają mi na większe. Szczególnie ten z kurczakiem. Tak jak wszędzie są trochę przypalone. Panie chyba lubią, jak nam się przypalają paluchy. To od którego zaczynamy? Od sera? Od mięska? Trochę jak pasta z awokado, ale może nie. Słuchajcie, tak jak widzieliśmy już tam w słoiku, ten kurczak wygląda najlepiej. Jest najwięcej treści, to jest najmniej przemielone, najmniej jest takiej papki zrobionej z tego, bo wszystko inne, czy fasola, czy ta wieprzowina, czy ser, to jest sama taka papka. A tutaj i widzimy marchewkę, i widzimy troszkę kawałków kurczaka, i widzimy jakieś warzywko, także no, nie mogę się doczekać. Zdecydowanie najlepsze w smaku. To, co jest istotne, to czuć ser, jest dobrze wyważony placek względem nadzienia, nie jest przesłone. Na ten moment zdecydowanym liderem jest, Jeszcze mięso. sami widzicie, to jest najlepszy tester, bo pomimo, że inne dostawały wysokie dziecięce oceny, tak tutaj kurczaczek od razu zyskał sobie uznanie naszych dzieci, a jeszcze nie mamy asa w rękawie, czyli warzyw, więc dodajemy jeszcze kapustę i te wszystkie warzywka, bierzemy to razem, jemy z tym najlepszym pupusas. Cebulka bardzo dominuje, ale jest słodka, także zobaczymy jeszcze inne, ale skłaniam się ku zdecydowanie lepszej recenzji. Mięsko to jest 20. Ale skala jest do 5. Ale i tak 20. Nie, skończono. No to co, spróbujmy teraz do klasyka, czyli solo queso, sam ser. W porównaniu z tymi innymi pupusami, to co od razu rzuca się w oczy, to to, że tego sera jest po prostu więcej. On się bardziej leje. Sprawdźmy, jak smakuje. Bez smaku. To jest po prostu bez smaku. Idziemy do naszego paprykarza szczecińskiego, a w tym przypadku chicharron. Natomiast ten chicharron jest najsmaczniejszy, jest chyba najlepiej doprawiony. Może dali troszkę więcej soli, ale już można byłoby się lekko pomylić z mięsem. Naprawdę dobry. Słuchajcie, oczywiście jeszcze sobie parę gryzów zjem, ale daję tutaj 4. Do podsumowania jeszcze dojdziemy, bo to jest taka 4 w porównaniu do innych, ale te 4,8 nie jest przesadzone. Oczywiście, jak można to porównać z restauracją, która ma 4,8 w Londynie? Nijak. No dobra, to lecimy z tym pupusas. To było to z kurczakiem. To jest naprawdę dobre. W końcu. Jest jakaś treść przynajmniej, a tutaj ten kurczak po pierwsze smakuje, a po drugie ma taką fajną konsystencję. Jest też dużo sera. Fajne też jest to, że podali warzywa osobno. Też są trochę ostre, ale dużo lepsze od tych poprzednich. Powiem wam, że to naprawdę jest godne polecenia. To było z czym? Chicharron, czyli wieprzowinka zmielona. Trochę przypomniały mi się placki ziemniaczane mojej babci. Głęboki olej, trochę przesolone, ale w smaku fajne. I tu mamy queso, czyli ser. Da się nie zauważyć, że tu jest mnóstwo sera, aż się ciągnie. To dla mnie jest bez smaku. Nie no, bez porównania z kurczakiem. 4. Naprawdę uważam, że z tych, których byliśmy obecnie, to jest najlepsza pupuseria w tym mieście. Ale już pas. Czuję się najedzona. Dziękuję. Słuchajcie, za samo pupusas $3,5, czyli pewnie z mięsem był za $1,5, a tamte z wieprzowinką i z serem po $1. W całości płacimy trochę więcej, bo wzięliśmy 3 napoje, ale skupiamy się tutaj na samych pupusach. Wychodzimy z trzeciej pupusiarni i wszyscy zgodnie stwierdzamy, że jesteśmy pełni, bo po prostu trwało to wszystko długo i nasycenie przyszło. Zostaję sam na polu bitwy i przetestuję dla Was jeszcze jedną pupusiarnię. Dlaczego tę pupuserię wybraliśmy jako grande final? Ano dlatego, że klimat jest tutaj super czaderski, muzyczka, lampeczki. Wezmę z rybą i wezmę chicharron. Z serem już nie biorę, bo to będzie jak zwykle porażka. Chodźcie do stolika. A teraz, drodzy widzowie, pokażę Wam, jak dbają tutaj o czystość w tej restauracji. To, co nas bardzo cieszy, zdezynfekowane, umyte szczypce do naszej kapusty oraz sosy, które również wykorzystywane są do ubarwiania smaków naszych pupusy, również w folii zdezynfekowane.
i po użyciu przygotowywane są nowe. Bardzo nam to pasuje. My w dniu dzisiejszym pozbyliśmy się wszystkich sosów, nie używaliśmy ich, gdyż chcieliśmy poznać właściwy smak pupusy. A ja nie mogę się już doczekać mojej rybnej pupusy. A moje pupusa wydają się po raz pierwszy nie być przypalone. Nie widzę ani jednego miejsca przypalonego. Tutaj jest mocne zabrązowienie, ale jeszcze jest dalekie od tego, żeby to było przypalone. Zacznijmy od zwykłego chicharrona. Wygląd chicharron, no bardzo średni. Ser z mięsem wieprzowym. Sami powiedzcie, czy to wygląda jakkolwiek, jakby to było mięso. To nawet nie przypomina mięsa. Chyba nawet nie chcę udawać. Spróbujmy. Ser lekko słonawy, fajny. Ta papka, która jest w środku, raczej średnia. Muszę przyznać, że w tej pupusiarni Neo było zdecydowanie lepiej. To pupusa smakuje bardziej, jakby dać trochę takiego rozpuszczonego sera. Tego mięsa w ogóle nie czuć. Bardzo słabo oceniam. No i dochodzę do moich największych nadziei, czyli pupusy z rybą. Pescado. Od razu jak rozerwałem to pupusas, poczułem zapach ryby. To chyba dobry znak. No to dajmy temu szansę. Natomiast muszę szczerze powiedzieć, że ta ryba jest mocno wyczuwalna. Pomimo, że nie widać jej szczególnie w tym roztopionym serze, ale musicie uwierzyć, że są te kawałki ryby wyczuwalne. Ale smak bardzo fajny. Na pewno ryba jest świeża. Ciekawe, jakby to ocenił książulo. I w tym momencie dołożę troszkę tej suróweczki, żeby ocenić. Mam pewne zastrzeżenia do tej sałatki, gdyż w tej kapuście próżno szukać marchewki. No są tam jakieś małe skrawki, ale głównie skupiła się na kapuście właśnie. W tym przypadku kapusta w ogóle bez wyrazu. Jakby była za mało ukiszona. Zdaje się, jakby przeszła bardzo krótki proces fermentacji i oddała mało soków. Zdecydowanie na minus, a we wszystkich poprzednich restauracjach te surówki wzbogacały smak i były zdecydowanie na plus każdej z poprzednich restauracji. Tutaj, pomimo dobrego przygotowania pod względem higienicznym, tak muszę to mocno i negatywnie ocenić, że surówka słaba, ale rybka bardzo smaczna. Muszę powiedzieć, że z bólem, bo z bólem, knajpa z najfajniejszym klimatem na równi z pierwszą, najsłabszą knajpą. Bardzo słabo. Na plus, że w ogóle w ofercie mają rybę, że w ogóle w ofercie mają hawaianę, czyli szyneczkę z ananasem. A podsumowując dzisiejszy odcinek, pupusas to trochę jak nasze pierogi w Polsce. Wszyscy je kochają, wszyscy je jedzą. Jeżeli podobają Wam się odcinki o naszej podróży, zachęcamy, bo nie robimy tylko relacji, ale pokazujemy, jak podróżować z dziećmi dookoła świata. Dlatego zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do komentowania, bo bardzo nam to pomaga w rozwijaniu kanałów i żeby pokazywać jeszcze fajniejsze treści. I tym moim akcentem dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, hej! Powiem Wam szczerze, że te pupusas to mi dzisiaj wyszły chyba bokami i najchętniej bym teraz zjadła od takiego polskiego schabuszczaka. Także jak byście trochę nam przysłali, to by było miło. Nie wiadomo, co w tych knajpach zamawiać, bo browar kosztuje tyle co pupusas. $1.